Tworząc środowisko zdrowia, co już wielokrotnie podkreślałam, chcemy skupiać się na całościowym, holistycznym podejściu do organizmu, do funkcjonowania człowieka. Równie ważne są aspekty rozwoju osobistego, dzięki którym możemy czerpać, uczyć się na doświadczeniach innych osób, a tym samym dążyć do osiągnięcia własnej równowagi. Kolejną osobą, która podjęła współpracę ze środowiskiem zdrowia, jest Grażyna Lewicka. Grażyna jest mentorem, lekarzem, ale również menadżerem, gdyż zajmowała się zarządzaniem w ochronie zdrowia przez wiele lat. Dzień dobry, Grażyno. Dzień dobry. Grażyno, spotkałyśmy się dzisiaj tutaj po to, aby przybliżyć temat mentoringu. Powiedz, ponieważ już powiedziałam, że masz bogate doświadczenie zawodowe, również w zarządzaniu, powiedz, co skłoniło cię do tego, aby pomagać, wspierać inne osoby właśnie poprzez mentoring? Ludzie byli i są dla mnie bardzo ważni, posiadając wiedzę, pozyskując wiedzę na temat zarządzania zespołami, funkcjonowania jednostek w tych zespołach. Pokazała się taka potrzeba, a nawet konieczność, że samo zaspokajanie potrzeb typu dostarczenie przestrzeni roboczej czy narzędzi to za mało, jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie jednostek w organizacji. Okazało się, że danie takiego wsparcia, danie szansy na rozwój, danie możliwości rozwoju przynosi niesamowite efekty. Satysfakcja jest ogromna, kiedy można zobaczyć, jak ludzie trafiają na swoją drogę, jak zaczynają się rozwijać, jak zaczynają rozwiązywać problemy, które do pewnego momentu były dla nich poza zasięgiem. Daje to naprawdę ogromną satysfakcję i przyjemność i takie głębokie przekonanie, że to jest taka dobra wartość dodana do naszego wspólnego bycia razem. Tak, a chciałabym, żebyś, bo zaczęłam mówić o mentoringu, jakby wspomniałam w ogóle, wymieniłam to słowo, więc chciałabym, żebyś przybliżyła nam, co on oznacza i czy jest może jakaś grupa wiekowa, do której szczególnie kierujesz swoje działania? Mentoring to jest taka partnerska relacja między dwojgiem ludzi. Ona się opiera na wspieraniu, rozwijaniu, korzystaniu z doświadczeń i z własnej wiedzy. W procesie mentoringowym wykorzystuje się bardzo różne narzędzia, takie jak aktywne słuchanie, jak zadawanie otwartych pytań, dawanie informacji zwrotnej, wspieranie przy realizacji celów, dawanie innej perspektywy działania, ale też dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. I to jest właśnie coś, co odróżnia mentoring od coachingu, bo coaching opiera się na zasobach własnych osoby coachowanej, natomiast mentoring wykorzystuje także wiedzę i doświadczenie mentora. I ta relacja dzięki temu jest taka pełniejsza, moim zdaniem. Taką szczególną grupą, która właściwie się o tym ostatnio zaczęło coraz bardziej mówić, są młodzi ludzie, młodzież i młodzi dorośli, bo żyjemy w bardzo wymagających czasach. Media społecznościowe kreują wizerunek, do którego coraz trudniej dosięgnąć. Mówi się coraz bardziej też o tak zwanym szumie informacyjnym. Ilość informacji, która dociera do nas każdego dnia, jest ogromna. Wybór tego, które te informacje są dla nas korzystne, a które nie, zaczyna już być prawdziwym wyzwaniem. Coraz więcej mówi się o chorobach psychicznych dzieci i młodzieży. To zaczyna być naprawdę realny problem, natomiast w edukacji nie poświęca się czasu praktycznie na budowanie takiej siły wewnętrznej, na kreowanie rozwoju wewnętrznego. Nie poświęca się czasu na budowanie odporności na to, co się dzieje w otaczającym świecie. Młodzi ludzie poddani są ogromnej presji związanej ze środowiskiem, ze szkołą, z rodzicami. Skupiając się na bieżącym rozwiązywaniu trudności, nie są w stanie nawet spojrzeć długofalowo na rozwój swoich potrzeb, które pomogą im osiągnąć ten tak konieczny spokój wewnętrzny, dając siłę do zmierzenia się z wyzwaniami, które ich czekają w ramach dojrzewania i dorosłego życia.
We współczesnej edukacji bardzo mało poświęca się energii i uwagi na wzmacnianie młodych ludzi, na budowanie ich siły wewnętrznej, na budowanie ich odporności na wyzwania otaczającego nas świata. Młodzi ludzie są pod bardzo dużą presją środowiska, rodziców, nauczycieli. Często są skupieni na takim bieżącym rozwiązywaniu problemów, czy takim bieżącym życiu, natomiast nie myślą o tym, co może być długofalowo. Tutaj bardzo bym chciała przytoczyć taką historię młodej osoby, która zdecydowała się na szkołę i klasę z bardzo wymagającym, no trudno powiedzieć, znaczy może nadmiernie wymagającym nauczycielem. Tak bardzo była nakierowana na to, żeby przetrwać w tej klasie. Owszem, cel zrealizowała, szkoła została ukończona, matura zdana, natomiast w ogóle nie było potem przestrzeni na nic innego, ani przestrzeni, ani woli, ani chęci. I wtedy jakby dobra rozmowa, uważne wysłuchanie, przyjrzenie się wartościom, przyjrzenie się możliwościom, jakie rzeczy sprawiają, jakie działania przynoszą frajdę, spowodowały, że pojawiło się to światło, pojawiła się pasja, pojawił się wybór, który dał szansę na to, że ten początek dorosłości, samodzielności będzie na zupełnie innym poziomie. To, co jeszcze druga historia, prowadziłam takie warsztaty dla młodzieży, mówiłam o poczuciu własnej wartości, o byciu takim dobrym dla siebie i takim jednym z zadań, które poleciłam, było to, żeby przed snem powiedzieć sobie coś dobrego o sobie. I jeden z chłopców powiedział, że on nie ma czasu myśleć o sobie dobrze, bo on się musi uczyć. To pokazuje, jak bardzo współczesny świat, wymagania powodują, że nie ma tej przestrzeni na rozwój. I taka osoba, która jest z zewnątrz, która patrzy pozytywnie, która towarzyszy, daje niesamowite możliwości odzyskania takiego właściwego kierunku życia i działania. Także myślę, że to jest, pojawia się coraz taka większa konieczność tego, żeby... Potrzeba. Tak, takich działań, właśnie takiego wsparcia na takim poziomie. Mhm. Tak, a dlaczego Twoim zdaniem mentoring przynosi takie efekty? To wynika z tego, że my często w ramach swojego doświadczenia życiowego, dzieci szczególnie chłonąc to, co się wokół nich dzieje, wyrabiają sobie takie jakby spojrzenie na siebie i to spojrzenie często nie jest takie, które wspiera ich w podejmowaniu wyzwań, w działaniach, w rozwiązywaniu problemów. I osoba, która może przyjaźnie im towarzyszyć, daje wyjątkową szansę na spojrzenie na siebie z innej perspektywy działania, podejmowania decyzji, z innej perspektywy jakby reagowania na to, co się w środowisku dzieje, bo jest przyjazna, towarzyszy, wspiera w rozwoju, dzieląc się swoim też doświadczeniem, jest w stanie wspomóc i też pokazać jakby taką nadzieję i wiarę na możliwości działania, rozwiązywania, na dostrzeżenie potencjału, talentów, możliwości działania. Myślę, że takie przyjazne towarzyszenie w rozwoju i w dojrzewaniu jest bardzo istotne. A powiedz, czy trzeba mieć dużą motywację do zmian, no bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie te osoby młode, no nie zawsze mają tą motywację. Mówiłaś o tym szumie informacyjnym, o wszystkim, co się wokół nas dzieje, że to jest takie bardzo trudne dla młodzieży, zwłaszcza po tym ciężkim przeżyciu, jakim był lockdown de facto. Więc powiedz, jak tutaj tą motywację wzbudzić? No. Znaczy motywacja jest rzeczą konieczną, bo tylko wtedy mamy szansę na to, żeby zmienić coś w naszym postępowaniu, szczególnie w kontekście bardzo głęboko zakorzenionych nawyków. Natomiast potrzebna też jest dyscyplina, konsekwencja, bo w procesie mentoringowym ważne jest też działanie pomiędzy sesjami. Natomiast taka
taka pierwsza rozmowa, która pokazuje, jakie są potrzeby, odpowiednio zadane pytanie też dają mentorowi szansę na zobaczenie, jakie są największe potrzeby mentee. Myślę, że jest w stanie tą motywację wzbudzić. Też jest tak, że jakby świadomość wzrasta, że jeżeli zwracamy się do kogoś o pomoc, to już jakby ten pierwszy element motywacji, decyzja, musiałem wykonać telefon, musiałem napisać maila, to już jest takim sygnałem, chcę coś zmienić, chcę coś zrobić takiego, co mi pomoże lepiej funkcjonować w otaczającej rzeczywistości. A powiedz, po przejściu przez cały proces mentoringowy, bo ja rozumiem, że to jest cały proces mentoringowy, jakich efektów możemy się spodziewać? No, efekty mogą być różnorodne. To jest kwestia realizacji dobrze wybranych celów, to jest kwestia uporządkowania spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, to jest też docenienie procesu rozwojowego jako czegoś ciągłego, co się nie kończy, a może doprowadzić nas w zupełnie inne miejsce. Dodatkowo takim elementem bardzo wspierającym jest to, że proces mentoringowy to jest taki proces krok po kroku. Jeżeli towarzyszymy mentee w realizacji jego wybranego celu, to jesteśmy razem w stanie w tej relacji partnerskiej jakby dostrzec te problemy, które się pojawiają, znaleźć rozwiązania, może zmodyfikować cel, może ten cel, który był pierwotnie wybrany, nie jest najlepszy, a ten inny nam pomoże, no to daje duży potencjał. Poza tym też jest tak, że mentor, mając swoją wiedzę i doświadczenie, daje też taki element takiego wsparcia, ale takiej nadziei i wiary na to, że coś może się zadziać. To też jest taki, myślę, istotny element, że ten proces mentoringowy i mentor mają taką zaletę, że oni pozytywnie, tak w sposób taki bezpieczny towarzyszą. To nie są rodzice, to nie są osoby, nie wiem, czy w firmie. To jest osoba, która pozytywnie spogląda na mentee, wierzy w jego talenty, wierzy w możliwości. Także myślę, że to jest jeden z takich ważniejszych elementów w procesie mentoringowym i też te efekty, które są osiągane, no czasami są zdumiewające. Ja muszę przyznać, że po tych procesach mentoringowych, które prowadziłam, no to czasami jest to szokująca zmiana. Rozumiem, że pozytywna, szokująca zmiana, prawda? Zdecydowanie, tak. Takie pytanie, które mi się wręcz nasuwa, bo mówisz o czerpaniu, że mentor może czerpać również ze swoich doświadczeń. Czyli rozumiem, że trochę inaczej właściwie niż psycholog, tak? Tak, Właśnie tu jest ta różnica. Rozumiem, że tutaj dostrzegamy tą różnicę, tak? Tak, Czy można tak zdecydowanie, powiedzieć? bo tak, to jest bardzo ważny element, bo osoba, która staje się mentorem, podejmuje taką decyzję, ma taką otwartość do tego, żeby się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem dzielić. Tak jak wspomniałaś na początku, ja mam bardzo różne doświadczenie i jakby rozmawiając z młodą osobą, jakby towarzysząc jej, no mam różne możliwości, podpowiedzi. Też jest tak, że mając tą wiedzę, jestem w stanie podać lektury, nie wiem, filmy do obejrzenia, dając taką przestrzeń do samodzielnego rozwoju, do samodzielnego eksplorowania tej przestrzeni rozwoju osobistego. I to też jest mocno rozwijające. Twoje sesje mentoringowe dostępne są przez środowisko zdrowia.pl, przez naszą stronę, przez nasz portal. Powiedz, czy trzeba jakiegoś szczególnego przygotowania do takich sesji, żebyś właśnie uczestniczyć w nich? Specjalnego przygotowania nie trzeba. Potrzebna jest otwartość, dyscyplina, ale także chęć pracy między sesjami. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że czasami do procesu mentoringowego zgłaszają się osoby, które wymagają profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej i tutaj konieczne jest pokazanie przez mentora ograniczeń procesu mentorskiego. Ale muszę przyznać, że prowadziłam ostatnio proces, który był równolegle do procesu terapeutycznego i efekt synergii, który został
osiągnięty był naprawdę zdumiewający. To się dopełniło. Także osoba Menti, myślę, że jestem głęboko przekonana, że znalazła nie tylko jakby wsparcie u swojego psychoterapeuty, rozwiązując problemy, które gdzieś tam głęboko były osadzone, ale także znajdując się na takiej drodze rozwoju, wzrastania, poprawy swojego potencjału i wykorzystania swoich talentów i możliwości. Grażynko, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że przybliżyliśmy nieco cały proces mentoringu, a Was wszystkich zachęcam do tego, aby spróbować pierwszej sesji mentoringowej. Może właśnie to jest Wasza droga do osiągnięcia równowagi. Artykuły, a także możliwość zapisania się do Grażyny Lewickiej na konsultacje online znajdziecie na naszej stronie środowiskozdrowia.pl. Zapraszam.